To co takiego prowadzi do tego, że ludzie mają duże majątki? I mówimy tutaj o majątkach zdobytych w sposób legalny, bez szkodzenia innym ludziom. Więc jeśli Cię to interesuje, posłuchaj, mam 8 dla Ciebie takich metod, o których do tej pory nie mówiłem, więc myślę, że będzie dla Ciebie ciekawe. Pierwsza, najważniejsza moim zdaniem sprawa to jest to, żeby nauczyć się robić rzeczy, które są niemożliwe. Tak, powiem Ci to na moim przykładzie. Kiedyś było to dla mnie pierwsza taką rzecz, którą zauważyłem, była wtedy, kiedy w szkole średniej zostałem sam w klasie z 30 dziewczynami i wymyśliłem sobie, że po prostu sobie pomyślałem, że będę najlepszym uczniem. Do tej pory miałem 4, miałem 3. W momencie, kiedy wymyśliłem sobie, że będę najlepszy, po prostu zacząłem robić to, co powinienem robić i efektem było to, że na koniec roku faktycznie byłem najlepszy. I już miałem pierwszą myśl wtedy, zaczęło się robić nowe przekonanie, że w momencie, kiedy się odrobinę bardziej postaram, to zaczynam osiągać ponadprzeciętne wyniki. I potem efektem tego było to, że dostałem książkę, w której było napisane dużo mądrych rzeczy, ale między innymi to, że nie muszę pójść do pracy na etat, żeby zacząć zarabiać pieniądze, tylko mogę robić to na własny rachunek. I były wakacje, przeczytałem tą książkę i założyłem wtedy pierwszą firmę, jak miałem 16 lat. I też powstało w mojej głowie nowe przekonanie. Ja nie muszę iść do pracy, bo robiąc nawet małą rzecz, sprzedając małe rzeczy, jestem w stanie zarabiać pieniądze. I zrobiłem coś, czego nie zrobił nikt w całej mojej szkole. Bo nikt nie założył firmy, jak miał 16 lat. Ale widzisz, powoli zaczynają się tworzyć w głowie małe kroki, małe przekonania na temat tego, że zasługujesz albo możesz osiągać coś więcej od wszystkich dookoła. Co potem było? Potem była kwestia różnych moich dziwnych wyzwań, typu przebiegnięcie maratonu od zera, przygotowując się w 2,5 miesiąca. Potem była kwestia przebiegnięcia biegu rzeźnika, gdzie wszyscy mówili, że to jest niemożliwe. I maraton przebiegłem, chociaż wszyscy mówili, że się nie da. Bieg rzeźnika przebiegłem. Potem jeszcze przez pustynię przebiegłem. Widzisz, w momencie, kiedy zaczynałem, to było absolutnie niemożliwe. Ale w momencie, kiedy to się dokonało, w mojej głowie coraz bardziej powiększało się przekonanie, że mogę robić rzeczy, które w tym momencie są dla mnie niemożliwe. Bo to, że one teraz są niemożliwe, to nie znaczy, że nie będą możliwe za miesiąc, za 2 czy za rok, w momencie, jak dowiem się, jak to robić. Może znajdę odpowiedniego nauczyciela, może przeczytam książkę, może znajdę się w odpowiednim miejscu, może ktoś mi powie, usłyszę gdzieś na takim filmie, jak Ty teraz słyszysz, i chodzi o to, żeby Ci zaczęło pracować w głowie. Coś jak w filmie Incepcja. Rzucam Ci te ziarenka, żeby Ci zaczęły pracować w głowie a propos tego, do czego Ty tak naprawdę jesteś zdolny. A jesteś zdolny do o wiele większych rzeczy niż to, co do tej pory powiedzieli Ci rodzice, nauczyciele, Twoi koledzy. Ale przekonasz się o tym dopiero wtedy, kiedy zaczniesz robić te rzeczy. Drugie takie bardzo mocne przekonanie, którego trzeba się tak naprawdę nauczyć, to jest kwestia podejścia, że wszystko Ci sprzyja. Tak, wszystko Ci sprzyja. Twoje otoczenie, wszystko, na co napotykasz, wszystkie pokłady szczęścia tego świata należą do Ciebie. To zwłaszcza w Polsce nie jest specjalnie łatwe, ponieważ mamy w Polsce różną pogodę, często nie ma słońca, ludzie dookoła narzekają na co się da, więc wielu osobom w Polsce szczególnie ciężko jest myśleć właśnie w ten sposób. Widzisz, tak dużo ludzi, szczególnie w Kalifornii, osiąga duże sukcesy, ponieważ mają tam przez większość roku słońce, przez większość roku ponad 20 stopni, więc to jest zupełnie inne nastawienie do działania, jak w pochmurnej Polsce. Ale widzisz, to też nie chodzi o to, żeby mieć wymówkę, mieszkam w Polsce, to przez to nie osiągnę sukcesu. Nie. Widzisz, więc to wszystko dzieje się w Twojej głowie. Kolejna rzecz to wizualizacja. Wizualizacja tego, gdzie Ty chcesz być za 3-5 lat. Jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie za X czasu. Nie za tydzień, nie za 2, tylko właśnie, żebyś miał swoje wyobrażenie za kilka lat. Jedno to jest to, jak działa Twój umysł, a drugie to jest to, jak działa Twoja podświadomość. Jeśli Ty masz jakiś obraz stworzony, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie, to Twój umysł nie rozróżnia, co jest fantazją, a co jest realne. Więc jeśli Ty wyobrażasz sobie właśnie w pozytywie, w jak najlepszy sposób to, jak będzie wyglądać Twoje życie za 5 lat, to Twój umysł widzi ten obraz i będzie szukał rozwiązań, co by tu zrobić, żeby Cię tam doprowadzić. Ale za tym idzie
Kolejny niezwykle istotny punkt, czyli jest to kwestia po prostu podejmowania akcji. Tak, bo masę ludzi, zresztą widzę osoby, które oglądają ten kanał, oglądali te filmy 5 lat temu, 10 lat temu, o Jacek, fajnie mówisz, albo nie Jacek, beznadziejnie mówisz. Niemniej nic z tym nie zrobili. Jest tylko mały procent ludzi, którzy naprawdę coś zrobili z tą wiedzą, którą tutaj dałem i osiągnęli ogromne sukcesy. Słyszałem o ludziach, którzy byli na spotkaniach ze mną, którzy potrafili w 4 do 5 lat po spotkaniach ze mną, które robiłem po Polsce, zbudować firmy warte kilkaset milionów dolarów. Bo widzisz, chodzi o to, żeby była iskra. Jak jest iskra, która Cię zainspiruje, to potem chodzi o to, żeby podejmować akcje. To jest kwestia zaplanowania sobie, co ma być zrobione i naprawdę odhaczania punkt po punkcie. To zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem, a nie siadam i zastanawiam się, co by tutaj dzisiaj zrobić. Więc jeśli się zastanawiasz, skąd się biorą ludzie bogaci, co różni od tych, którzy kopią rowy, od tych, którzy mają pieniądze, ale wiesz, to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Kolejny niezwykle istotny punkt, umiejętność zachowania spokoju. Co to znaczy? W życiu będą Ci się przytrafiać rozmaite, stresujące sytuacje. I to rozchodzi się o to, jak Ty reagujesz na ten stres. Czy dowolny problem rozwala Cię, wpadasz w depresję, masz osłabiające myśli? Im prowadzisz większą firmę, im masz do czynienia z większą ilością ludzi, im zarabiasz większe pieniądze, tym większe problemy będą się pojawiać. Tylko jest też kwestia, czy będziesz nazywać problemy, czy wyzwania, czy po prostu normalny kolejny dzień. Jest różnica między tą osobą, która kopie rowy, a tą osobą, która zarządza ogromną firmą. Jest to zupełnie inna odpowiedzialność, a za tą odpowiedzialnością idzie właśnie to, jak te osoby radzą sobie ze stresem. Więc jeśli Ty nie masz w tym momencie umiejętności zarządzania stresem, to musisz się tego nauczyć. Zresztą gdzieś tam w opisie dam linki do filmów, gdzie też o tym opowiadam. Więc sobie po prostu to obejrzyj. Kolejna niezwykle istotna sprawa u absolutnie każdej osoby, która jest milionerem czy jest miliarderem. Każda z tych osób ma doskonałe umiejętności sprzedaży. Większość z nich szkoliła się gdzie się da, żeby się nauczyć się tego, jak sprzedawać. Część z nich, powiedzmy, że się z tym urodziła, chociaż myślę, że to są bardziej uwarunkowania tego, w jakim otoczeniu dorastali, bo sprzedaż to nie chodzi o to, żeby komuś coś wcisnąć, jak się niektórym wydaje, bo kwestia umiejętności sprzedaży to jest kwestia nawet tego, jaką Ty masz ideę i jak Ty ją potrafisz zaprezentować światu. Widzisz, Lenin musiał sprzedać swoją ideę innym ludziom. To nie chodzi tylko o to, żeby sprzedawać towary czy usługi, tylko chodzi o to, żeby umieć sprzedać siebie. Jeśli chodzi o umiejętność sprzedaży, słuchaj, to są bardzo tak naprawdę proste rzeczy. Potrzebujesz poświęcić na to pewnie z rok czasu, możesz się zapisać do jakiegoś MLM-u, możesz się zapisać do jakiejś firmy energetycznej, gdzie za darmo nauczą Cię sprzedaży. Najlepiej nauczyć się sprzedaży oczywiście, jak będziesz mieć swoją własną firmę. Ja pamiętam, jak ja założyłem firmę, żebyś widział też różnicę, jak to wyglądało kiedyś, a jak to wygląda dzisiaj. O ile dzisiaj jest o wiele prościej robić biznes. W momencie, kiedy ja zaczynałem, miałem potężną książkę telefoniczną. Tak, były jeszcze książki telefoniczne wtedy. Otwierałem książkę i po prostu wybierałem firmy i codziennie miałem proste zadanie, przedzwonić do 50 firm. Ja wiedziałem, że z tych 50 firm będę miał tak naprawdę fizycznie umówione mniej więcej 3 do 5 spotkań. I z tych 3 do 5 spotkań będę mieć 2 klientów. Więc jeśli ja miałem 2 klientów dziennie, to była dla mnie kwestia zwykłej, czystej matematyki, ile ja mam dzwonić, ile ja mam mieć umówionych spotkań, żeby moje usługi jako agencja reklamowa, jaką wtedy prowadziłem na samym początku, działała i przynosiła zyski. I widzisz, od początku była to u mnie kwestia umiejętności sprzedaży. Ile dzisiaj osób robi tego typu rzeczy, żeby szukać klienta, biorąc słuchawkę telefoniczną i dzwoniąc do niego? Ludzie się tego boją. Wolą zrobić super wypasioną stronę internetową, wydać tryliard złotych na reklamę na Facebooku, żeby to trafiło do odpowiedniej osoby, żeby to ktoś zadzwonił do Ciebie. Ale dlaczego sobie życie utrudniać, skoro po prostu można wziąć telefon i nauczyć się sprzedaży? Kolejna niezwykle ważna umiejętność to umiejętność prowadzenia ludzi. Im Twoja firma będzie większa, to nie chodzi o to, żebyś Ty sam zasuwał i wszystko robił, tylko żebyś miał zespół ludzi. I żebyś Ty był w stanie takich zainspirować, żeby nie pracowali dla Ciebie dla pieniędzy, tylko żeby pracowali dla Ciebie dla idei, albo dlatego, że się sami rozwijają, albo mają z tego inne korzyści niż tylko pieniądze. I okej, to jest o wiele dłuższy temat. Jak też znajdę jakiś film na kanale, to w opisie dam, więc wejdź sobie do opisu i poszukaj. W momencie, kiedy zakładasz firmę, czy prowadzisz firmę, ma to być firma,
działająca tam, gdzie są pieniądze. Bo jeśli ty założysz firmę, która będzie Eskimosom sprzedawać lodówki, oczywiście da się, ale po kiego licha sprzedawać Eskimosom lodówki, skoro można pojechać do Afryki i sprzedawać tam lodówki, albo pojechać do Dubaju i tu sprzedawać lodówki. Powiedzmy, że twoją pasją jest nurkowanie i wydaje ci się, że zrobisz na tym biznes, że otworzysz szkołę nurkowania. Po pierwsze jest kwestia taka, ilu będzie klientów, którzy będą chętni zapłacić za twoje usługi. Jeśli otworzysz szkołę nurkowania w Dubaju, czy będą chętni, albo gdzieś tam na pustyni? Oczywiście nie będzie chętnych. W Dubaju może jeszcze, ale tutaj nie ma dookoła za bardzo czego oglądać pod wodą. Co innego, jeśli założysz szkołę nurkowania w Egipcie albo w Australii, to wtedy przyjadą ludzie dosłownie z całego świata. Wyliczyłeś sobie, bo to prosto można wejść na Google Ads czy na reklamy Facebooka i po prostu wyznaczyć sobie grupę docelową i zobaczyć, ile osób jest zainteresowanych nurkowaniem. Jesteś w stanie bardzo prosto oszacować, ile jest już szkół nurkowania i możesz sobie wyliczyć mniej więcej, ile klientów będziesz mieć. Jeśli wyliczysz, że rocznie jesteś w stanie na tym zarobić 100 000, no to czy jest sens to robić? Niekoniecznie. I tutaj przychodzi mi na myśl, Wilson się nazywa, nie pamiętam imienia tego pana, pan z Kanady, z Vancouver, który założył markę Lululemon. I ta marka Lululemon dała mu miliardy dolarów. Jego pasją było nurkowanie, tylko że na nurkowaniu nie zarobił pieniędzy. No bo widać się nie dało zarobić, ale jak nurkował, wymyślił sobie, że będzie sprzedawał, będzie w ogóle szył kombinezony do nurkowania, będzie je sprzedawał. Słabo to szło, ale uwielbiał też jogę. I słyszał narzekanie kobiet, że te stroje, które mają do jogi, albo się naciągają, albo szybko tracą swoje walory użytkowe i wymyślił sobie, że ten materiał, którego użył do szycia tych skafandrów, jak weźmie ten materiał, który się tak super dopasowuje do ciała, który jest praktycznie niezniszczalny i zrobi z tego stroje do jogi, to będzie to strzał w dziesiątkę. I faktycznie tak się okazało, że był to strzał w dziesiątkę i ta firma, no do tej pory jest to, w Europie nie ma za dużo sklepów, ale w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie to jest firma, która generuje miliardy i z metra kwadratowego powierzchni sklepy generują większy zysk od Zary, od Adidasa, od Nike, od wszystkich innych firm odzieżowych. Kolejna rzecz, która może być dla Ciebie trudna, żeby sobie wyobrazić, o co w ogóle chodzi, a chodzi o to, żeby mieć nastawienie, że w tej branży, w której zaczynasz działać, być najlepszy. Bo w momencie, kiedy Ty myślisz o tym, żeby być najlepszy w tej branży, to nie będziesz robić półśrodków, nie będziesz robić jakoś to będzie, tylko będziesz szukać najlepszych materiałów, najlepszych wykonawców, najlepszych osób, najlepszy team będziesz budować, bo skoro Ty masz nastawienie, żeby być najlepszy, to nie szukasz półśrodków. Popatrz na najlepszych sportowców świata. Jest cała masa wywiadów z nimi w internecie. Michael Jordan miał nastawienie: mam być najlepszym koszykarzem na świecie. Więc każdy ruch, jaki robił w przeciągu dnia, w przeciągu tygodnia, przyświecała temu myśl, żeby być najlepszym. I widzisz, on się koncentrował na koszykówce. Nie koncentrował się na tym, żeby być najlepszym tiktokerem, żeby robić najlepszą sprzedaż, najlepszy dropshipping, żeby być... nie wiem, mieć jeszcze firmę budowlaną, mieć jeszcze firmę remontową, grać na giełdzie, jeszcze być super kierowcą, nie wiem, motocyklowym. Koncentracja na jednym. Jak to rozbudujesz, będziesz mieć ludzi, którzy będą to prowadzić za Ciebie, to wtedy proszę Cię bardzo. Wtedy możesz, jak już jesteś numerem 1, masz ludzi, którzy zajmują się tym, którzy pomagają Ci w tym, żeby być numerem 1, to wtedy możesz kombinować, żeby brać się za inne rzeczy. A na razie musisz po prostu skoncentrować się na tym jednym, żeby być najlepszym na świecie. Popatrz na dowolną osobę z listy miliarderów na świecie. Popatrz w Polsce na listę milionerów. Tam jest prosta sprawa. Kto jest tam na tej liście, na topie, jest najlepszy w swojej branży i nie ma dyskusji. Podsumowując to wszystko, najważniejszą rzeczą w Twoim życiu jest wzięcie odpowiedzialności za siebie, za to, co Ty robisz, za decyzje, które podejmujesz. Bo to, jak jest Twoje życie, to nie dawaj sobie wymówki, że nie jest takie, ponieważ nie miałeś odpowiednich rodziców, nie miałeś odpowiedniego wykształcenia, urodziłeś się w niewłaściwym miejscu. Może nikt Ci jeszcze nie powiedział, że
powinieneś wziąć odpowiedzialność za swoje życie, a nie szukać wymówek, że nie masz wiedzy, nie masz wykształcenia, nie masz znajomości, bo jesteś w stanie od teraz zacząć nad tym pracować. I obejrzyj sobie od początku cały ten film, bo podejrzewam, że już połowę rzeczy zapomniałeś. Wypisz sobie to na kartce i zacznij to stosować w praktyce. Ostatni bonusowy punkt. Nie idź za tłumem. Tłum jest bardzo wygodny. Być może ty jesteś w tym tłumie jeszcze i robisz to, co wszyscy. Słuchasz tego, co ci ksiądz powiedział, bez zastanawiania się, czy ksiądz ma rację, czy nie ma rację, nie patrząc na to, jak wygląda jego życie. Słuchasz tego, co ci lekarz powiedział, nie patrzysz na to, czy lekarz, który ci powiedział, że masz się zachowywać tak, a nie inaczej, nie był przypadkiem leserem w szkole, który ściągał na egzaminach i jakimś cudem z roku na roku przeszedł, a potem zaczyna dawać tobie porady na temat zdrowia. Do tego lekarz, który przez całe tak naprawdę od szkoły został nauczony przez firmy farmaceutyczne, żeby promować te leki, za które ma zapłacone. Czy w ten sposób chcesz dbać o swoje zdrowie? Czy w ten sposób chcesz dbać o swoje dzieci?